Zastanawiasz się nad zakupem nowej kamery termowizyjnej? Świetnie trafiłeś! Witam serdecznie i zapraszam na nową serię odcinków poświęconych kamerom termowizyjnym marki Unit. Tysiące klientów w Polsce już korzysta z kamer Unit i są bardzo z nich zadowoleni. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem tej marki. Regularnie odwiedzają nas przedstawiciele firmy Unit, prezentując nowości i szkolą nasz zespół. Jeżeli szukasz kamery skrojonej pod Twoje potrzeby, skontaktuj się z nami. Mamy duże doświadczenie i chętnie pomożemy w wyborze odpowiedniego modelu. W tym pierwszym odcinku pokażę najpopularniejsze kamery termowizyjne Unit oraz przeprowadzę ich unboxing, czyli co dokładnie dostajesz w zestawie po zakupie. Masz pytania? A może chcesz podzielić się opinią? Zostaw komentarz lub napisz do nas bezpośrednio. W kolejnych odcinkach zaprezentuję działanie i funkcje konkretnych modeli. Każdy z nich w osobnym filmie. Zapraszam serdecznie. Prezentuję Państwu kamerę termowizyjną UTI 721M, która jest najmniejszą kamerą chyba na rynku, jeżeli chodzi o kamery przystawki do smartfona. Zestaw dostarczany jest w takim kartonowym opakowaniu z kolorową grafiką, gdzie jest właśnie widoczna ta kamera. Najważniejsze jakby tutaj parametry są wypisane, ale ja tradycyjnie Państwa odsyłam do naszej strony, gdzie są wszystkie te parametry wypisane. Jest karta katalogowa i można sobie spokojnie zaglądnąć, a ja w tym materiale Państwu zaprezentuję, co otrzymujemy po zakupie takiego zestawu. Jest tutaj plastikowa taka wytłoczka, gdzie znajduje się sama ta kamera termowizyjna, ale pod tą plastikową wytłoczką znajduje się również wyposażenie. I co otrzymujemy w wyposażeniu? Jest przedłużacz USB typu C, żeby tą kamerę umieścić na smartfonie właśnie na takim giętkim przedłużaczu. Plus takiego zastosowania jest taki, że ta kamera mała może być umieszczona w jakimś małym miejscu. Jest szmatka do czyszczenia obiektywu, są papiery, a więc taka jakaś instrukcja obsługi wielojęzyczna. Zobaczmy, czy jest język polski. Jest język polski, proszę tutaj zobaczyć, a więc OK. Tutaj jest kolorowa ulotka odsyłająca nas do strony producenta, prawda? Tak samo ten kod QR odsyła do strony producenta, gdybyśmy zapomnieli, byli w terenie. I tutaj mamy też wydrukowaną instrukcję obsługi wraz z umieszczonymi parametrami technicznymi. Ale nas najbardziej interesuje to, co otrzymamy po zakupie, a więc skupiamy się teraz na tej oto termokamerze. Mamy tutaj taką małą walizeczkę, nazwijmy dla krasnoludków, prawda? I wewnątrz której jest umieszczona sama ta kamera termowizyjna. Proszę zobaczyć, jest wtyk USB-C, termowizyjny ten czujnik i tak ona oto wygląda. Bardzo mała jest, ta obudowa jest metalowa i możemy wykorzystać ten przewód USB typu C. Końcówkę jego podłączamy do smartfona i jak ta kamera wygląda na tle smartfona. Ja tutaj tylko przygotowuję w tej chwili unboxing, ale umieszczamy tą kamerę do smartfona, uruchamiamy tą aplikację, ona sama się wykrywa, chwilkę trzeba poczekać i już kamera termowizyjna jest gotowa jakby do pracy. I tak ten zestaw się prezentuje. W kolejnych materiałach zaprezentuję Państwu praktyczne działanie tej termokamery i omówię aplikację. Aplikacja sterująca pracą kamery termowizyjnej UTI 722M jest oczywiście dostępna w sklepie Play. Prezentuję Państwu kamerę termowizyjną, przystawkę do smartfona z interfejsem USB typu C, model UTI 120 Mobil. Jak widzimy, ona jest przeznaczona tylko i wyłącznie do współpracy z urządzeniami z Androidem. W zestawie mamy kartonowe opakowanie z kolorową grafiką. Tutaj widzimy najważniejsze parametry, ale tradycyjnie odsyłam do naszej strony, a ja Państwu prezentuję, co otrzymujemy po zakupie takiej kamery. Tutaj w tej plastikowej wytłoczce i w tym takim plastikowym etui jest sama kamera, ale zobaczmy,
zobaczmy, co mamy na wyposażeniu. Jest przedłużacz USB typu C, a więc nie musimy bezpośrednio podłączać tej kamery, tylko możemy wykorzystać przedłużacz, który nam umożliwi zaglądnięcie w trudno dostępne miejsca. To jest przejściówka z USB typu C na mikro USB, a więc do starszych telefonów, które mają tylko i wyłącznie taki interfejs. Jest ściereczka do wyczyszczenia tej kamery termowizyjnej, ulotka odsyłająca nas do strony producenta, gdzie mamy manual i tym podobne sprawy, specyfikację techniczną. Aplikacja jest dostępna w sklepie Play i tutaj mamy wydrukowaną też instrukcję obsługi. Jeszcze raz powtórzone są parametry oraz tak obrazkowo wytłumaczone, jak działa ta aplikacja. Ja Państwu to zaprezentuję w dalszej części materiału lub w kolejnym odcinku. A teraz skupiamy się, co mamy tutaj na wyposażeniu. Jest to plastikowe takie etui, które chroni nam tą kamerę przed uszkodzeniami mechanicznymi, gdy transportujemy ją, i zanieczyszczeniami, choćby kurz i woda. Tak prezentuje się ta kamera termowizyjna. Widzimy, że ona jest troszeczkę większa, ale nie powinna wychodzić, jeżeli chodzi o szerokość, poza obrys smartfona. A więc wkładamy ją do telefonu w ten sposób, żeby ona również wykorzystywała obiektywy wideo aparatu i zobaczymy, czy to oprogramowanie nam wykryje samo. Tak, kamera została wykryta. OK, klikam. Następuje proces łączenia. Chwilkę zawsze trzeba zaczekać. I zaraz nam się pojawi obraz w termowizji. Już jest widoczny. Proszę zobaczyć, wkładam tutaj moją dłoń. Jeżeli chodzi o funkcjonalność aplikacji, to pokażę Państwu to wszystko w kolejnym odcinku. A teraz taki szybki unboxing dla osób, które chciałyby zakupić taką kamerę termowizyjną. Tutaj jest jeszcze ewentualnie opcja wykorzystania HD, a więc tak zwanej aproksymacji, zwiększenia rozdzielczości do wyższej wartości, ale to będzie w kolejnych materiałach. Dziękuję. Prezentuję kolejną kamerę termowizyjną, przystawkę do smartfona UTI 722M, a więc widać tutaj już na tym opakowaniu, że to jest przejściówka taka na termowizję z regulowanym obiektywem. Najważniejsze parametry są wypisane, to jest kamera przeznaczona tylko i wyłącznie do współpracy z Androidem. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, to odsyłam Państwa na naszą stronę, link podaję w komentarzu, a teraz skupimy się na tym, co otrzymujemy w zestawie. Jest takie kolorowe, tekturowe opakowanie z atrakcyjną grafiką, wewnątrz którego w piankowej wytłoczce otrzymujemy w takim twardym etui z zamknięciem na zamek błyskawiczny i z karabinczykiem do przypięcia na zamek samą kamerę termowizyjną. Tutaj to etui ma dodatkową kieszeń, tutaj jest umieszczona ta kamera, którą się za chwilę zajmiemy, a pod tą piankową wytłoczką jeszcze mamy dodatkowe wyposażenie, a mianowicie tutaj w tym miejscu jest przedłużacz USB typu C, który nam pozwala nie bezpośrednio podłączać tą kamerę do smartfona, tylko poprzez właśnie ten przedłużacz, i podobnie jak jakiś taki endoskop, boroskop możemy zaglądać w trudno dostępne miejsca. Co jeszcze mamy na wyposażeniu? A więc jest też smycz, czy ona do tej kamery? Raczej nie, tylko do tego etui. Jest szmatka do czyszczenia obiektywu, ulotka odsyłająca do strony producenta oraz manual, w którym jest pokrótce opisane są wszystkie parametry techniczne i graficznie rozrysowane funkcje aplikacji sterującej. Aplikacja sterująca jest dostępna w sklepie Play i można ją pobrać za darmo, bez żadnych reklam, i ona współpracuje z wszystkimi tymi kamerami unit podłączonymi przez interfejs USB typu C. Tak oto wygląda ta kamera termowizyjna. To jest metalowy korpus, obudowa jest metalowa, wtyk USB-C oraz sam ten obiektyw. I już biorę tą kamerę termowizyjną. Mam tutaj już wcześniej uruchomione to oprogramowanie i kamerę w ten sposób wkładamy do smartfona, żeby też pokrywało się z aparatem telefonu. Tutaj OK, naciskamy, chwilkę czekamy,
Ja, jeżeli chodzi o tą kamerę termowizyjną, już Państwu ją wcześniej prezentowałem, jej możliwości, ale też jeszcze raz zaprezentuję w kolejnych materiałach, a to jest tak na szybko, żebyśmy zobaczyli, co ona potrafi. Tutaj widzę, że w tej aplikacji już się ona zaktualizowała i jest ten tryb HD, a więc zwiększający nam tą rozdzielczość termiczną poprzez aproksymację programową, a więc algorytm jakiś zwiększa nam tą rozdzielczość termiczną i widzimy bardziej szczegółowy obraz. Teraz na jednym planie mam wszystkie 3 wcześniej prezentowane kamery termowizyjne podłączane do smartfona. Tutaj ten smartfon leży i proszę zobaczyć, jak one wyglądają. Tutaj mamy te dwie, po lewej stronie 721M, kamera termowizyjna, a tutaj ta 120 mobile, a tutaj ta z tym obiektywem. Jak widać, troszeczkę są różnice w wyglądzie. Robię teraz zbliżenie. Tutaj przygotowałem dla Państwa taką właśnie linijkę, wzornik i możemy zobaczyć, zaczynając od tej najmniejszej, jaki jest rząd wielkości jej rozmiarów. Tutaj troszeczkę wyszedłem poza kadr, a więc widzimy, że to jest dosyć mała kamera, jeżeli chodzi o wszystkie różne parametry. Tutaj teraz ta 120 mobile. Ona jest troszeczkę szersza, jeżeli chodzi o te gabaryty, grubsza, ale nie powinno to przeszkadzać w codziennym użytkowaniu. I wreszcie ta 722M, której największym atutem jest właśnie ta regulowana soczewka, która nam pozwala obserwować zarówno obiekty z bliskiej odległości, jak i z dalszej, z zachowaniem wielu szczegółów. I tak one wyglądają, jeżeli chodzi o gabaryty. Wciąż są to bardzo małe kamery. Może nie najmniejsze kamery na świecie, bo trzeba pamiętać, że one muszą wykorzystać smartfona do obsługi i są inne mniejsze dostępne na rynku, ale jeżeli Państwa zainteresowała któraś z tych kamer, tego producenta lub innego, zapraszamy do kontaktu z firmą Gotronic. Podaję Państwu dane kontaktowe. Ten mój numer telefonu to jest ten drugi numer telefonu i chętnie się z Państwem podzielę moimi doświadczeniami i doradzę najlepszy sprzęt spełniający Państwa oczekiwania. Prezentuję Państwu kamerę UTI 716S. Jak widać, dostarczana jest ona w kolorowym opakowaniu. Najważniejsze parametry są tutaj wypisane, ale tradycyjnie odsyłam do strony naszej, gdzie są wypisane parametry. W komentarzu umieszczam link. Jest to pierwsza taka kamera ręczna. Ten model 716 i 712S, przynajmniej jak na maj 2025 roku, są to kamery otwierające ofertę firmy Unit w zakresie kamer termowizyjnych. Ulotka odsyłająca do strony producenta, gdzie mamy manual i wszystkie inne sprawy. Tutaj są wielojęzyczna instrukcja. Jest też instrukcja w języku polskim. Proszę zobaczyć. Wersja elektroniczna też jest dostępna na stronie producenta w języku polskim. Tutaj mamy wydrukowany ten taki manual. Na chwilę tak tylko szybko rzucimy sobie okiem. Widzą Państwo, jest tutaj, nawet tutaj jest instrukcja w języku polskim, widzę wydrukowana, a więc już mamy zaktualizowaną tą wersję. OK. I patrzymy się, co teraz otrzymujemy po zakupie takiej kamery. Tutaj w tej piankowej wytłoczce jest sama kamera termowizyjna, jest przewód USB, wtyk A i C do ładowania wbudowanego akumulatora oraz transmisji jakby zapisanych danych do komputera i też komunikacja z oprogramowaniem EPC. I tutaj wewnątrz tej piankowej wytłoczki już więcej nic nie ma. Jest smycz i sama kamera jak wygląda. Tutaj mamy właśnie ten element taki, żeby tą smycz zaczepić. Możemy tą kamerę podłączyć pod statyw fotograficzny, standardowe gniazdo śrubowe, przycisk. Tutaj widzimy, że jest dioda LED oświetlająca nam ten obiekt, kamera wideo, kamera termiczna i chyba wskaźnik laserowy, ale to nie wiem. Tutaj oznaczenie modelu, 4 przyciski sterujące, wyświetlacz. Tutaj pod tą gumą jest interfejs USB typu C. Kamera ma wbudowaną własną pamięć. Nie ma miejsca gniazda na kartę pamięci. Jak widzimy, tutaj spełnia normę szczelności IP54 i jest odporna na upadek z wysokości do 2 metrów.
a tutaj jest jednak wskaźnik laserowy, tak. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, elementy plastikowe, tutaj te czerwone to są elementy gumowane, tutaj widzimy takie dystanse chroniące nam ten wyświetlacz. I jeżeli chodzi o kamerę, to ją później zaprezentuję jeszcze, a teraz na szybko tak Państwu tylko ją podłączę i pokażę, że działa. Ona się chwilkę uruchamia. OK, działa, jest uruchomiona. Widzą Państwo, moja dłoń została wykryta przez ten termowizor. I tak kamera to oto się prezentuje. Najtańsza, najbardziej ekonomiczna, do wielu zastosowań jakby niezbędna w codziennym życiu. Prezentuję Państwu teraz dwie bardzo podobne kamery termowizyjne, jeżeli chodzi o budowę mechaniczną oraz parametry, a mianowicie po prawej stronie UTI 260B, to już jest klasyka polskiego rynku, nie będę się chwalił, ile sztuk sprzedaliśmy, oraz model UTI 720A. Wydawałoby się różne serie, ale bardzo podobne są to kamery. Proszę zobaczyć, w tym takim kolorowym opakowaniu mamy umieszczone wiele kamer innych typów. I już Państwu informuję, jakie są zaraz różnice. Tutaj możemy rzucić okiem, jakie są parametry poszczególnych modeli. Tutaj w tabelce jest przygotowane i widzimy, że to są tutaj mamy umieszczone. Nawet zrobię zbliżenie, ale też wyświetlę Państwu na ekranie ewentualne porównanie tych dwóch kamer termowizyjnych. Widzimy, że jest różnica jakby w zakresie temperatur, ale dokładnie jest ta sama rozdzielczość termiczna, odświeżanie i to wszystko. Tutaj są zawarte wszystkie te elementy. Czy tutaj jest porównanie? Tutaj też jest porównanie, nawet w języku polskim. Proszę zobaczyć. I jakie są różnice? Jakby ten model UTI 260B, pomimo tego, że ma niższe oznaczenie, jest modelem wyższym, bo 720A w dużym uogólnieniu to jest jakby okrojona wersja, która ma troszeczkę mniejszy zakres temperatur, nie ma wbudowanej kamery wideo i ma mniejszą przez to paletę barw. A więc teraz Państwu zaprezentuję, co otrzymamy po zakupie takich kamer termowizyjnych i celowo zrobię to dla tych dwóch kamer, żeby pokazać, że one są praktycznie rzecz biorąc identyczne. W dwóch przypadkach otrzymujemy tekturowe opakowanie z kolorową grafiką. I proszę zobaczyć, jedna i druga jest tak samo zapakowana. Tutaj wyciągnąłem papiery. Papiery to są standardowe. Ulotka odsyłająca do strony producenta oraz wydrukowana instrukcja obsługi. Tutaj mamy parametry techniczne. Kilka rzutów z tej kamery jest też wydrukowane. Są zaprezentowane palety barw. Tutaj funkcjonalność tego menu sterującego. Jest oczywiście do jednej i do drugiej dostępna instrukcja w języku polskim. I co otrzymujemy na wyposażeniu? Jedna i druga posiada przewód USB typu C do ładowania wbudowanego akumulatora. Nie ma ładowarki zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej. Mamy tylko przewód do ładowania i transmisji danych, podłączenia do oprogramowania sterującego. Jeżeli chodzi o pamięć, to mamy 32 giga i w zależności tutaj, jak widać, od serii mamy różne te pamięci. Karta pamięci micro USB. Jest ta piankowa wytłoczka, pod którą chyba już więcej nic nie ma. I teraz wyciągam jedną kamerę i drugą kamerę. I proszę zobaczyć, gdyby nie było tych oznaczeń, to powiedzielibyśmy, że to są identyczne te kamery termowizyjne. Tutaj widać jakby o parametrach jest różnica i od tej strony, gdy się patrzymy, to mamy tutaj oświetlenie w postaci diode LED, tutaj ten czujnik termowizyjny i tutaj jest w 260 jest wbudowana kamera wideo, a tutaj tylko jest zaślepka i nic nie ma. Każda, jeżeli chodzi o jakość wykonania, jest bardzo dobrze wykonana. Tradycyjnie jak dla firmy Unite, czarno-czerwona obudowa, gdzie te elementy czerwone to są elementy gumowane. Tutaj mamy spust do wykonania zdjęć, gniazdo do przykręcenia do statywu fotograficznego. Tutaj w jednej i w drugiej kamerze mamy pod tą gumową zaślepką
interfejs USB typu C oraz gniazdo na tą kartę pamięci SD. Tutaj to jest wersja Pro tych kamer i w unicie to oznacza to, że ma normę szczelności IP65 oraz jest odporna na upadek z wysokości do 2 metrów, czyli 2 metry lub mniej i nie powinno się jej nic stać. Widać, że tutaj zadbali o tą budowę mechaniczną. Mamy takie te plastikowe dystanse chroniące ten wyświetlacz i już chyba wszystko omówiłem, jeżeli chodzi o te parametry mechaniczne. Tutaj ewentualnie mogą Państwo sobie porównać, jak ona wygląda w porównaniu z tą mniejszą serią. To jest model 716S, 712 też tak samo wygląda i ta kamera jest większa, ma większy wyświetlacz, większe gabaryty. No i oczywiście też lepsze parametry. Uruchamiam i teraz jedną i drugą kamerę i zobaczymy. Tutaj ta się uruchamia, a tutaj nie przytrzymałem widocznie tego przycisku lub akumulator jest rozładowany. Ta się uruchamia, a tutaj trzeba podłączyć ładowarkę i też zaraz się nam uruchomi. Jak widać, był akumulator rozładowany, ale teraz też ją uruchomię. Ona się uruchamia, a ja Państwu w międzyczasie mogę pokazać, że widać, że ta kamera od razu działa. Ja tą kamerę wielokrotnie jakby prezentowałem Państwu w różnych materiałach, w ujęciach, ale też przygotuję nowy materiał. Mogą Państwo w komentarzu napisać, co byście Państwo chcieli zobaczyć. I ta kamera też się uruchomiła. Tutaj też jest do wyboru na początku, w jakim języku ma być to menu. Niestety języka polskiego jeszcze nadal nie ma, chociaż my z producentem pracujemy, żeby w tych kamerach wprowadzić ten właśnie język polski, ale menu, jak już wielokrotnie prezentowałem, jest przejrzyste, intuicyjne i język polski nie jest niezbędny. Ta kamera to jest hit polskiego rynku i co jest jeszcze taką wyznacznikiem dla tych kamer termowizyjnych? Zarówno dla kamery 720, jak i 260B i innych pozostałych z tej serii, które tutaj są widoczne, można dokupić soczewkę makro o symbolu UTZ002. A więc to jest taka nakładka umożliwiająca nam obserwację z bliskiej odległości takich elementów, jak na przykład elementy SMD na płytce drukowanej, jakichś innych elementów, na przykład mechanicznych, gdzie są jakieś mikropęknięcia, gdzie z większej odległości tego nie zobaczymy. I widzimy, że ta soczewka to ona dokładnie pasuje pod to wyżłobienie, które tutaj mamy w kamerze termowizyjnej i ją się w ten sposób nakłada na tą obudowę i tak oto wygląda kamera 260B z nałożoną tą soczewką makro i wtedy możemy obserwować z małej odległości. Tutaj w tej chwili obserwujemy moje palce, ale to nie ma takiej potrzeby. Głównie to jest właśnie do elektroniki i precyzyjnej mechaniki do obserwacji mikropęknięć. Ta soczewka, jeżeli chodzi o cenę, to ona jest w dosyć atrakcyjnej cenie i to nie jest zwykłe szkło, ponieważ szkło nie przepuszcza promieni podczerwonych. To jest jakiś zastosowany materiał typu German i on właśnie przepuszcza promienie podczerwone i możemy obserwować obiekty z bliskiej odległości. Jeżeli zainteresowała Państwa ta kamera lub mają Państwo jakieś pytania, to tradycyjnie zapraszam Państwa do bezpośredniego kontaktu. Tutaj jest widoczny mój numer telefonu. Chętnie z Państwem się podzielę. My jesteśmy dystrybutorem firmy Unitrend i mamy dodatkowy sklep internetowy. Jeżeli jesteście Państwo stałymi klientami, to też zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Może uda się zrealizować taki właśnie kupon. Dziękuję za uwagę. Prezentuję teraz kamerę termowizyjną UTI 720E. Jak widać, jest dostarczana w takim kartonowym opakowaniu z kolorową grafiką. Dosyć duże opakowanie, nawet nie mieści mi się w kadrze. Po drugiej stronie mamy parametry techniczne nadrukowane i wewnątrz tego kartonu umieszczona jest plastikowa, porządna walizka. Tutaj ma solidne zapięcia,
Są takie klamy z blokadą, gumowana rączka i wewnątrz której umieszczony jest ten zestaw kamery termowizyjnej UTI 720E. I teraz Państwu zaprezentuję, co otrzymujemy po jego zakupie. Widać, że tutaj jest pianka. Też chyba jest jakby taka lekka uszczelka i dzięki temu mamy zabezpieczenie tej kamery termowizyjnej na czas transportu przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak również przed zanieczyszczeniami typu kurz i woda. Jest dołączona instrukcja w języku polskim. Jest dołączona również taka kolorowa ulotka, instrukcja, manual w języku angielskim, gdzie są widoczne parametry techniczne. Ja w komentarzu podaję link do naszej strony internetowej. My jesteśmy dystrybutorem UNITA i tam są wszystkie opisane parametry techniczne. Ulotka odsyłająca do strony producenta, gdzie można też pobrać sobie manual, oprogramowanie i tym podobne sprawy. Piankowa, solidna wytłoczka, wewnątrz której umieszczona jest właśnie ta kamera termowizyjna. W zestawie jest akumulator. Tutaj te akumulatory to są osobne, nie są wbudowane. Akumulatory te można sobie dokupić. Akumulator ten się w ten sposób wkłada jak do elektronarzędzi. Proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj złącze USB typu C i właśnie mamy w zestawie przewód do ładowania. Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej do nowych sprzętów nie dodaje się ładowarki. Należy je dokupić osobno lub wykorzystać posiadane już ładowarki. Mamy tutaj diodowy procentowy wskaźnik naładowania akumulatora. Widzimy, że jest naładowany i tutaj mamy też zaczep pod statyw fotograficzny. Możemy go wykorzystać i wkładamy teraz tą kamerę termowizyjną. W ten sposób trzeba włożyć i kamera już jest gotowa do pracy. I w zestawie też mamy kartę pamięci, tylko ta karta pamięci mi tutaj wzięła i wypadła z tego etui i już Państwu pokazuję. Jest karta 32 giga w zestawie i to jest całe wyposażenie. Jak ta kamera jest zbudowana, tylko tą walizkę zabiorę, bo mi ona tutaj przeszkadza. Tradycyjnie, tak jak sprzęt od UNITA, kolorystyka szaro-czarno-czerwona. Te elementy czerwone tutaj one są gumowane, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę, że to jest też ta kamera odporna na upadek z wysokości do 2 metrów, czyli poniżej 2 metrów jak tam upadnie, nic się nie powinno stać. Tutaj jest takie gumowanie ochronne. I co użytkownik ma tutaj do wyboru? Prezentowałem, w jaki sposób już wsadzić akumulator i można też wykorzystać właśnie statyw fotograficzny. Tutaj mamy wyświetlacz, zespół przycisków sterujących. Tutaj pod tą gumową klapką znajduje się gniazdo na kartę SD oraz złącze USB typu C do komunikacji z komputerem, do zgrywania zdjęć, bo to też działa jako czytnik kart, lub też podejrzewam, chyba też można ładować, ale tego nie jestem pewien. Z tej strony tak wygląda. Mamy przycisk migawki do wykonania zdjęcia i pod tą ochronną klapką plastikową mamy tutaj ten czujnik termowizyjny, to jest ten. Wbudowana jest kamera wideo do robienia normalnych zdjęć oraz 2 diody LED oświetlające jakieś trudno dostępne miejsca. I uruchamiam tą kamerę, przytrzymując ten żółty przycisk. Ona chwilkę się uruchamia, ale widzimy już logo producenta i ładuje się nam ten system operacyjny. Tutaj mogę ewentualnie jeszcze nie działa. Widać tutaj postęp uruchamiania. Jak ona się uruchamia, to Państwu tutaj zrobię przebitkę, jak ona wygląda. Jeżeli chodzi o jakość wykonania mechanicznego, bez żadnych zastrzeżeń. I proszę zobaczyć, kamera już jest uruchomiona. Mogę teraz zapalić te diody oświetleniowe i jeżeli chodzi o funkcjonalność menu, przykładowe pomiary, to zapraszam na kolejny materiał, w którym zaprezentuję właśnie możliwości kamery UTI 720E.
Kolejna duża kamera na moim stanowisku, a mianowicie kamera UTI 730E. Jak widać też karton jest z kolorową grafiką. Tutaj widzą Państwo te wszystkie nadruki i czym ona się różni od wcześniej prezentowanej 720E. Widzą Państwo w tej tabelce porównawczej są wypisane najważniejsze parametry, z którymi się różnią te kamery i tak samo jak ta poprzednia w zestawie mamy też solidną walizkę z gumowaną rączką. Są tutaj takie zaczepy solidne, walizka naprawdę jest profesjonalnie wykonana, twarde, wszystkie są grube plastiki, a więc chronią naszą kamerę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszędzie mamy tutaj wytłoczkę z gąbki, tutaj też jest dodatkowa taka uszczelka, a więc też jest w pewnym sensie, oprócz ochrony mechanicznej, też jest ochrona przed różnego rodzaju piaskiem, zanieczyszczeniami i nawet wodą. Jest instrukcja po polsku, jest manual w języku angielskim z kolorowymi grafikami. Ja Państwa odsyłam do naszej strony, jesteśmy dystrybutorem. I wszystkie te informacje zawarte tutaj są dostępne w internecie. Sama kamera w ten sposób się prezentuje i na wyposażeniu mamy kartę pamięci microSD 32 GB. Tutaj akurat dali Kingstona. Jest przewód zasilający do ładowania tego akumulatora, bo nie ma ładowarki w zestawie. Trzeba wykorzystać posiadany lub komputer do ładowania standardowego. Akumulator jest zewnętrzny, można też dokupić sobie opcjonalnie drugi akumulator. Jest tutaj w tym akumulatorze złącze USB typu C. Mamy możliwość też sprawdzenia poziomu naładowania. Tutaj w tym akumulatorze możemy przykręcić do korpusu statywu fotograficznego i wkładam ten akumulator i już kamera jest gotowa do pracy. Odłożę teraz tą walizkę i już Państwu prezentuję, jak się ta kamera prezentuje. Obudowa czarno-czerwona, niektóre elementy czerwone są gumowane. Jest duży wyświetlacz, zespół przycisków sterujących, one są gumowane. Tutaj mamy pod gumową zasłoną, taką klapką, gniazdo na kartę pamięci oraz gniazdo do komunikacji z komputerem lub też prawdopodobnie do ładowania. Tutaj mamy spust umożliwiający wykonanie zdjęcia i zapisu na karcie SD. Tutaj mamy ten czujnik termowizyjny. Tutaj wbudowana jest kamera wideo oraz dwie diody podświetlające. Obserwowany na przykład obiekt lub gdy nie mamy latarki, możemy sobie poświecić. Tak oto wygląda ta kamera termowizyjna. Ja już tą kamerę uruchamiam. Bateria była, już się widoczny jest ten ekran. W międzyczasie, gdy się ta kamera uruchamia, to możemy sobie rzucić okiem na takie mini porównanie. Tutaj mamy tą 720E oraz 730E. Gabaryty zewnętrzne są identyczne, a różnią się tylko i wyłącznie parametrami. Jeżeli chodzi o tą kamerę termowizyjną, w dalszej części materiału, to jest w kolejnym odcinku, zaprezentuję Państwu funkcjonalność tego menu sterującego oraz przeprowadzę kilka przykładowych pomiarów. Kolejna kamera termowizyjna UTI 730V. Dostarczana karton z kolorową grafiką. Najważniejsze tutaj funkcje mamy. Ewentualnie proszę zobaczyć, tu jest też w języku polskim porównanie tych kamer 720V i 730V, ale ja tradycyjnie Państwa odsyłam do strony Gotronic, gdzie mogą Państwo porównać sobie te parametry. Jak widzą Państwo, też solidna walizka do przenoszenia tej kamery termowizyjnej. Rączka jest gumowana, są dwie klamry zabezpieczające przed otwarciem i już Państwu prezentuję, co otrzymujemy w zestawie. Walizka wewnątrz jest całkowicie tutaj pianka. Tutaj jest z wykrojnika jest ta pianka zabezpieczająca i otrzymujemy instrukcję w języku polskim, ulotkę zapraszającą do odwiedzenia strony producenta w celu pobrania instrukcji obsługi. Tutaj mamy wielojęzyczną instrukcję. Czy jest też język polski? Jest też język polski, proszę zobaczyć. I to jest kamera taka przeznaczona dla profesjonalistów. Już mówię, co jest na wyposażeniu. Jest karta pamięci 32 GB.
Jest przewód USB zakończony wtykiem C do ładowania akumulatorów, komunikacji z komputerem przewodowo. Nie ma ładowarki, bo tak rekomenduje Unia Europejska, żeby wykorzystać już posiadaną z tego standardu USB typu C. Są w zestawie 2 akumulatory, a więc już nie trzeba dokupywać. One standardowe mają budowę gniazdo USB typu C do ładowania i mają tutaj wskaźniki naładowania. Widać, że jeden jest troszeczkę mniej naładowany, a więc wykorzystam ten bardziej naładowany i sama kamera termowizyjna. Odkładam ten zestaw na bok, żeby tutaj nam nie przeszkadzał. I jak ta sama kamera jest zbudowana, uzbrajam ją w akumulator i widzimy, możemy umieścić ją w statywie, spust do wykonywania zdjęć. Elementy, niektóre te czerwone na obudowie, korpusie są gumowane, więc chronią tą kamerę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Tak oto wygląda. Tutaj mamy pod tą gumową klapką, zaślepką złącze na kartę microSD oraz złącze do komunikacji z komputerem. Jest wyświetlacz, co ważne, ten wyświetlacz jest dotykowy, ale też mamy fizyczną klawiaturę. Tutaj pod tą klapką chroniącą te nasze wszystkie czujniki kamery, czujnik termowizyjny, wbudowana kamera, 2 diody LED oświetlające miejsce, które chcielibyśmy spojrzeć i tutaj też jest wbudowany wskaźnik laserowy, dioda LED i tutaj jeszcze coś jest wbudowane, ale nie wiem dokładnie co to jest. Tak wygląda z tej strony, tutaj ostrzeżenie o tym laserze i uruchamiam tą kamerę, żeby Państwu zaprezentować ją tak na szybko, jak ona ewentualnie wygląda w porównaniu z tą 730E. Generalnie rzecz biorąc tak samo, mają bardzo takie same parametry, z tym, że ta dodatkowo jakby umożliwia nagrywanie filmów, ma wbudowany ekran dotykowy i nagrywanie filmów jest również z dźwiękiem, a więc gdy wykonujemy jakieś tam pomiary, to jest możliwość zapisania sobie takich tych notatek słownych. I tak mniej więcej się ta kamera prezentuje. W kolejnym odcinku zaprezentuję funkcjonalność menu sterującego, porównam z tymi kamerami, które wcześniej tutaj prezentowałem oraz wykonam kilka takich najbardziej popularnych pomiarów, żeby Państwu pokazać, jak ta kamera odwzorowuje, ale to już jest kamera jakby zweryfikowana też przez użytkowników, klientów, którzy ją zakupili i firma Unite to jest renomowana firma. Proszę zobaczyć, teraz dotknę na tym ekranie. Jest ekran dotykowy, wyłączyłem, ale też można wszystko robić przy pomocy tej klawiatury. Tak więc zapraszam do oglądania naszych filmów, a jeżeli chcą Państwo kupić jedną z tych kamer, tutaj widoczne są numery telefonów i mogą Państwo do mnie zadzwonić. Ja się mogę z Państwem podzielić moimi doświadczeniami. Mój numer telefonu to jest ten 501 814 982. Do prezentowanych kamer z serii UTI 700 producent proponuje dodatkowe akcesorium UT-Z003, a więc soczewkę makro, która pozwala na obserwację z bliskiej odległości. I już Państwu prezentuję, jak ona wygląda. Jest dostarczana w takim opakowaniu typu blister i na tym plastikowym uchwycie zamontowana jest właśnie ta soczewka. To nie jest szklana soczewka, tylko soczewka, która przepuszcza podczerwień i tą soczewkę w ten sposób się montuje, że te kamery właśnie przystosowane do współpracy z tą soczewką mają tutaj takie w obudowie specjalne wytłoczenia i już ta soczewka jest zamontowana. Jeżeli chodzi o jakie daje ona rezultaty w praktyce, to zapraszam na oglądanie prezentacji tych kamer termowizyjnych i tam w tym materiale założę tą soczewkę i będę dokonywał obserwacji z bliskiej odległości i będą mogli Państwo ocenić, czy taka soczewka dla Państwa jest wymagana, czy nie. Dziękuję. Prezentuję Państwu dwie kamery termowizyjne UTI 256G i 384G. Oba mają modele wspólne wyposażenie dostarczane w takim kolorowym opakowaniu z grafiką. Mamy tutaj funkcjonalność nadrukowana. Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma urządzeniami? Proszę zwrócić uwagę, że już producent dba o rynek polski i tutaj mamy porównanie, że różnią się one głównie rozdzielczością termiczną.
I wewnątrz tego kartonu umieszczona jest solidna, plastikowa walizka. Mamy tutaj też porządne zamknięcie. Gumowana jest rączka i wewnątrz tej walizki umieszczony jest cały zestaw. Już Państwu prezentuję. Jest piankowa wytłoczka. Są dokumenty typu instrukcja obsługi. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że też zauważyłem, że jest polskie menu obsługujące. Ulotka odsyłająca do strony producenta, gdzie można pobrać tą instrukcję w języku polskim lub angielskim w wersji elektronicznej. Jest karta pamięci microSD 32 GB. Jest pasek naramienny. Jest przewód USB-C do ładowania akumulatorów lub komunikacji z komputerem. W zestawie mamy 2 akumulatory, a więc już nie trzeba dokupywać. Akumulatory mają też wskaźnik poziomu naładowania. Nie ma ładowarki w zestawie, ładujemy przy pomocy USB typu C z komputera PC lub ładowarki jak do smartfona. Te akumulatory mają też złącze do przykręcenia do statywu. I to jest cały zestaw. Oczywiście tutaj sama ta kamera termowizyjna. Teraz tylko odłożę na bok tą kamerę i wsadzam akumulator. To podobnie jak w elektronarzędziach. I tak oto prezentuje się ta kamera. To jest model 256G. Tutaj już mam, żeby nie było niedomówień, jest obok też model 384G, a więc budowa zewnętrzna obu kamer jest identyczna. Różnią one się tylko rozdzielczością termiczną. I jak już zdążyliście się Państwo na pewno zauważyć, mamy tutaj wbudowaną soczewkę, dzięki której możemy regulować ostrość. Ale zaczynając od początku, obudowa jest czarno-czerwona. Elementy czerwone są gumowane. Tutaj mamy podwójny spust, jak widać. Wyświetlacz dotykowy, przyciski gumowane. Tutaj mamy zaczep na ten właśnie pasek, który tam był. Możemy sobie go przytwierdzić. W górnej części obudowy pod tą gumowaną zaślepką mamy gniazdo na kartę SD oraz gniazdo USB-C właśnie do komunikacji z komputerem. Pod tą metalową klapką, jak widzą Państwo, mamy tutaj tą soczewkę do termowizji. Dodatkowo jest wbudowana kamera wideo, wskaźnik laserowy oraz 2 diody do podświetlania. I tak wygląda ta kamera. Druga kamera też jest identyczna. Też tą klapkę odchylamy i widzimy, że to są 2 z zewnątrz wyglądające identycznie kamery i uruchamiam jedną i drugą kamerę. Uruchamiają się one w tym samym czasie. Chwilkę to będzie trwało. Ładuje się jedna i druga, żeby niepotrzebnie czasu nie tracić. I jeżeli chodzi o ich funkcjonalność, przykładowe pomiary z wykorzystaniem tych kamer, to zapraszam na kolejny odcinek. Tutaj to jest taki unboxing, a więc rozpakowywanie tego zestawu, żeby Państwu zaprezentować możliwości tych kamer termowizyjnych, bo to wyposażenie wbrew pozorom też jest ważny aspekt, gdy kupujemy, ponieważ takie wyposażenie też świadczy jakby o producencie i nie musimy już nic dokupywać dodatkowego. Tutaj jest ta soczewka do regulacji ostrości. Tutaj trzeba wyregulować. Ja przygotuję to moje stanowisko i wtedy będę mógł Państwu jakby w całej okazałości zaprezentować możliwości tych kamer. Jeżeli mają Państwo jakieś jeszcze pytania, to też zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Ja z tymi kamerami troszeczkę pracuję, a więc mogę się z Państwem podzielić uwagami. Zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Mój numer telefonu 501 814 982. No i teraz wyłączymy te kamery. Tutaj nacisnąłem dłużej i ona się wyłącza, a tutaj lekko nacisnąłem, a więc ma taką funkcję jakby wygaszacza ekranu. I teraz ponownie też tą wyłączyłem.